Perfekcyjne paznokcie muszą być drogie. W tym salonie 600 zł za paznokcie to norma. Chiara Facchetti, Włoszka, którą subskrybuje prawie 750 000 osób, nagrała materiał wideo, który zobaczyło ponad 180 000 osób. O tym, jak wydała na paznokcie 135 euro, czyli jakieś 600 zł. Odrost na jej paznokciach sięga 4 tygodni, ale dziś to się zmieni. Czy instruktor truskady popełnia jakieś błędy? Czego możemy się nauczyć od stylistki, która inkasuje 600 zł za paznokcie? Przeanalizujmy materiał, który zafundowała nam Chiara. Mamy tutaj Instagrama Izabeli Kakamese. Kurde, ładne te prace. Piękne stylizacje. Cię kręca. Szłabych na pazury tam. Kurczę, już na zdjęciu w tle widać, że są niezłe pazy, ładne. Recenzje salonu Nails Boutique Nails and Lashes Academy znaleźć możemy na ich fanpage'u na Facebooku oraz na Google. Na Facebooku możemy przeczytać 15 opinii klientów, którzy polecają salon. Na Google zobaczyć możemy 29 opinii, które w sumie oceniają salon na 4,8 na 5 gwiazdek. To bardzo dobra ocena, mimo że zdarzają się też również te słabsze opinie. Jednak w tym przypadku okazuje się, że salon odpowiedział na ocenę 1 na 5 gwiazdek klientki Consuelo Sulfrao. Chcielibyśmy poznać przyczynę wystawiania jednej gwiazdki, ponieważ pani nigdy nie korzystała z naszych usług. Piszą również: uważam, że recenzje powinny przynosić korzyści czytelnikom i przedsiębiorcom, aby poprawić jakość, a nie robić na złość. Z pozytywnych opinii możemy dowiedzieć się, że salon posiada doskonałe produkty, doskonałą technikę oraz sprawiają, że czujesz się jak w domu. A jedna z zadowolonych klientek dziękuję za to, że nawet takiemu ugryzaczowi paznokci jak ja dano możliwość wyjść z salonu z perfekcyjną i schludną stylizacją. Nails and Lashes Academy to salon znajdujący się we Włoszech, a dokładniej w miejscowości Cardano al Campo, niedaleko Mediolanu. Miasto to zamieszkuje ponad 12 000 ludzi. Podobnie jak w polskim mieście Wisła, które jednak powierzchnią jest około 11 razy większe od włoskiej miejscowości. Jeśli chodzi o media społecznościowe salonu, to na jego facebookowym profilu obserwuje go około 1490 użytkowników. Posty nie są publikowane z dużą częstotliwością, natomiast możemy znaleźć wiele estetycznych fotografii stylizacji, jakie wykonują. Ponadto salon posiada dobrze wyglądającą i rozbudowaną stronę internetową. Znajdziemy na niej zdjęcia usług wraz z ceną, krótkim opisem oraz informacją o czasie wykonania zabiegu. Zobaczyć tam możemy również zdjęcia i opis teamu, który pracuje w salonie. Oprócz tego na stronie można zakupić kursy oraz produkty do stylizacji paznokci. Poza mediami społecznościowymi salonu odwiedzić możemy również profil na Instagramie Izabeli Kakamese, właścicielki salonu oraz stylistki należącej do włoskiego zespołu Truskady. Izabel na swoim Instagramie, na którym prezentuje swoje prace, pozyskała prawie 64 000 obserwujących. Okolica, w której znajduje się salon, wygląda na spokojne przedmieścia. Znajduje się on pomiędzy mieszkalnymi budynkami, tuż przy głównej drodze. Sam salon umiejscowiony jest na parterze małego budynku, który przyłączony jest do bloku mieszkalnego. Z zewnątrz salon posiada minimalistyczną witrynę w brązach oraz bieli, z której oprócz nazwy możemy dowiedzieć się mniej więcej, jakie usługi oferuje. Natomiast jak wygląda jego wystrój w środku, nie wiemy, ponieważ zdjęcia jego wnętrza nie widnieją w internecie, a na materiale Chiary widzimy bardzo wąski kadr, który pokazuje jedynie sam proces wykonania stylizacji. Zaczynamy paznokciowe case study! Mamy paznokcie pokazane przed. Jest to jakaś po prostu baza hybrydowa nałożona, jakieś naklejki przyklejone. I paznokcie ogólnie nie są jakoś źle wykonane. Widać, że z miesiąc mają odrostu, więc no wyglądają troszeczkę tutaj po bokach przykruszone, no ale może się tak dziać. No odrost jest po prostu gigantyczny. No dobra, nie dramatyzujmy, może nie dramatyczny, no ale jest mocno widoczny nawet jak na stylizację, która jest wykonana bezbarwnym produktem albo półtransparentnym. Tu kwiatki, tu ma buźki. Nie rozumiem tej stylizacji. Ale każdy niech se nosi na pazach co chce, jeżeli chodzi o zdobienia. Dobra, no fajnie wygląda ta witryna, naprawdę. Mamy ściąganie masy, prezem, którego ja za bardzo nie lubię, no ale tak jak mówię, no każdy niech se pracuje jak chce. I pracuje prawidłowo. Ja nie lubię robić pustych przebiegów, kiedy frezuję. Ona robi tak, a ja robię tak, nie? Że po prostu i w tę stronę też jednak frespiłuję, tak? Więc to taka różnica. Jest paznokieć matowionym pilnikiem. Dla mnie osobiście jest to metoda przestarzała,
powinna odejść do lamusa, bo szybciej i bezpieczniej jest to zrobić nośnikiem z opaską ścierną. Więc troszeczkę się zdziwiłam. Liczyłam na to, że te prace, które widziałam w recenzji, znaczy może nie w recenzjach, a po prostu na stronie, na Facebooku czy na Instagramie od tej osoby, że ona będzie bardziej nowocześnie pracować, a tak, kurczę, no tak to jest, że jak sobie robimy takie, stawiamy sobie takie wygórowane oczekiwania, a potem ktoś pracuje prawidłowo, tak, ale no nie spełnia tych oczekiwań, no to jesteśmy zawiedzieni, ale to tylko ja. Ta osoba jak najbardziej pracuje okej, tak. Dobra, mamy skracanie płytki paznokciowej, przypuszczam, że tu będzie chyba przedłużanko jakieś. Ta ilość razy piłowanego paznokcia naturalnego, chociaż może tam jest jeszcze jakaś masa pozostawiona z poprzedniej stylizacji, ale boli mnie ta ilość razy piłowania. No dobra, zamiast używać szczoteczki do manikir i zamiast dmuchać na paznokcie swoimi ustami, ona wzięła to, co po prostu powietrzem dmucha. I to ma sens, jednak moim zdaniem nie do końca dobrze oczyści tę strefę, którą chcemy później, wiecie, malować tam i tak dalej robić. Zobaczcie, jednak tym włosiem jesteśmy w stanie naprawdę dokładnie z tych fizycznie, mechanicznie wypruszyć wszystko ze środka, a powietrze czy wejdzie pod fałdy lateralne, czy wejdzie pod fałd proksymalny, czy fałdę proksymalną, różne są nazewnictwa. Zobaczymy, bo może jeszcze ta szczoteczka będzie użyta, jest tak, lubię gdybać, ale to jest całkiem przyzwoite rozwiązanie. Co jeszcze w tym kadrze zauważyłam? Sterylizowane narzędzia wysterylizowane, albo przynajmniej wyglądają na wysterylizowane, ale raczej, przypuszczam, że raczej tak. Zobaczymy, może będzie widać kolor tego papierka, czy się zmienił. Kolejna rzecz. Pochłaniacz Nova Flair. To jest najlepszy pochłaniacz chyba na całym świecie. Ja wierzcie mi, ja tak dużo pochłaniaczy testowałam. No nie wiem, może jest jakiś lepszy, ale no nie ogłaszają się ci ludzie, może są w takich krajach, których ta palcem po mapie nie odwiedzała, albo w sensie myszką po ekranie, o tak. Ale Nova Flair. Nova Flair. To jest duży plus za to. Bardzo w porządku pracuje, jeżeli chodzi o strefę skórek, pod odpowiednim kątem frezem się układa. Widać tutaj też, że będzie głębszy manikir wykonywać, bo wzięła inny frez, drugi frez, takim, którym jest w stanie głębiej wejść, więc to już jest wyższy poziom stylizacji, panowie i panie. Baza, no dobra, bez primera może był nałożony. Szablony, a nie tipsy, tęskniłam. Jak dawno nie było w paznokciowym case study szablonów. To jajeczko podklejanie od spodu jest... Nie trzeba, widać, że szablon jest dość sztywny, nie trzeba go usztywniać dodatkowo. Jest wycięcie jajeczka. Widać, że tutaj jest podcinane jajeczko, to w paznokciowym case study to jest jak zobaczyć jednorożca na żywo, nie? Tutaj widzę taką różnicę pomiędzy moim stylem pracy a jej, że ona nie podcina na przykład boków szablonu, tak jakoś to tam pościskała, że to tam w miarę ścisnęła ten szablon, że nie jest szerzej niż paznokieć naturalny i no zobaczymy, może tu będzie też zaciskane, bo tak nie do końca jesteśmy w stanie aż taki tunel bez tych wycięć zrobić, podkładając szablon i budując na nim, ale zobaczymy, bo ona może zbudować, jeszcze sam sobie coś zaciskarką docisnąć, więc spoko, można od razu wyciąć boczki szablonu, czyli te nacięcia, z tego kadru tu nie zobaczymy, tu z boku i tu z boku, czyli jak mamy paznokieć naturalny, tak, i mamy podłożony szablon, tak, i ona go ma tak podłożony, a ja mówię o takich wycięciach, które są tutaj w tym miejscu, które tak jakby wypuszczają fałdę lateralną i dzięki temu można jeszcze bardziej w tym miejscu, gdzie się zaczyna wolny brzeg przedłużenia, ścisnąć szablon, dzięki czemu no nie trzeba później już praktycznie w ogóle zaciskać, więc no można różnie pracować, jak widzicie i każda technika ma jakiś sens, większy czy mniejszy i to zależy od tego, kto czym pracuje, kto co po prostu lubi, jak się przyzwyczaił i jak mu się wygodniej pracuje. Robiłam wam taki tutorial Baby Boomera akrylożelami, więc tu będzie bardzo podobna technika pracy, bo najpierw jest biały, tak jakby szkielet zrobiony i coverem będziemy robić cieniowanie pomiędzy właśnie tym beżem a białym fręczem, więc super. Białym szkieletem. O, już tutaj widać, że w tym miejscu ona cieniuje granicę pomiędzy paznokciem naturalnym a białym akrylem. O, teraz mamy naukładany cover i będzie cieniowany. W dół pewnie będzie ciągnąć też. O, dokładnie te ruchy, no. Jak na to się dobrze patrzy, jak ktoś widać, że wie, co robi. Jak ja tęskniłam w paznokciowym case study. Takie paznokcie
Naprawdę, ja jestem w stanie i te 600 zł zapłacić i siedzieć pół dnia w salonie. Chciałam powiedzieć, że jeszcze nie wiemy, jaki będzie finalny efekt, ale no przypuszczam, że nie będzie gorszy niż to, co już widzieliśmy w social mediach. O, jest zaciskane, no i zostanie zaciskarka zostawiona na tym paznokciu, a następny się robi. O, nacięła boczki, więc tutaj widać, że zna tę metodę, korzysta wtedy, kiedy trzeba, więc super. Tu mamy nacięcie i tam. Ej, czekajcie, to w tym małym też było nacięcie, bo ja potem zobaczyłam, że ona ucina te trójkąciki, które tutaj tak zostają, te takie, mówię dokładnie o tych dwóch trójkącikach białych, ten jeden i drugi, i one po prostu są odcinane, żeby nie przeszkadzały, żeby się nie złączyły z akrylem na przykład, gdzieś tam wiecie, nie powróciły i tego akrylu nie zmieniły jego kształtu, który sobie wcześniej stylistka nadała. Ona pracuje systemem, ma taką technikę, czy tam taktykę piłowania, że pierwszy krok piłowania robi razy 10 paznokci. I to jest jak najbardziej super technika pracy, bo pozwala ci wyrobić szybkie ruchy, tak? Bo robisz to samo razy 10, tak? Potem pewnie będzie piłowany, no nie wiem, dajmy na to, powiedzmy, podpiłowane krawędzie dolne i razy 10. To jest bardzo fajny styl pracy i tutaj widzimy, kurczę, łeb na karku. Piłowanie frezem strefy przy skórkach, żeby tam ten akryl może gdzieś się coś tam rozlało, no nie wiem, usunąć. No leci tam coś, widać. Okej. Piękne paznokcie. Tu się coś podziało, nie wiem co, ale tam tak naprawdę to jest szczegół. Długość jest całkiem w porządku, kształt. Wskazujące są tylko tak jakby troszeczkę, jeżeli chodzi o czubki, to są mniej wyszczuplone jak reszta, ale ogólnie nie przeszkadza mi to. Sam Baby Boomer wygląda przepięknie, skórki są pięknie opracowane, jaki kolor? To jest do samych skórek nałożony. W ogóle zero, wiecie, załamań światła na topie, czyli jest równy, gładki, jak kropla syropu z agawy, a nie jakieś pofalowane, wiecie, góry i doliny. Paznokcie marzeń ta kobieta dostała. Nie widać tutaj żadnego zacięcia. Skóra jest, ładny kolor ma, zero zaczerwienień jest. No, cudownie wykonana praca. Jeszcze pokażcie od boku, tylko błagam. Wolny brzeg, taki jak lubię najbardziej. Ultra cienki, niczym karta kredytowa, którą chciałam pokazać, ale tu nie mam żadnej. No nie mam. Ale chyba każdy w domu ma taką kartę, więc zobacz tę kartę i tak ma wyglądać wolny brzeg. Takiej cienkości ma być, żeby móc podnieść pieniążek i cokolwiek zrobić tymi pazurami. Takie wolne brzegi, o takie wolne brzegi ja walczę. Piękne. Grzbiet ładny, gładziutki, z tego co tutaj widzę. Krawędzie dolne tak zadziornie, zadarce do góry. Ja tak lubię na przykład. Ale strefa stresu jest bezpieczna. Na tym kadrze widać, że tunele też są pięknie tutaj głębokie, dzięki czemu ten paznokieć będzie mocny, a jednocześnie jest taki cieniutki. Bosko. Tutaj widzicie te takie krzywace wewnętrzne, jest równiuteńka. Jestem wzruszona. Pierwszy raz w paznokciowym case study, coś takiego. I to we Włoszech. Piękne tunele, Boże. Mogłabym na nie patrzeć w nieskończoność. Na takie pazury to jestem w stanie i do tych Włoch lecieć. Takie paznokcie? Shut up and take my money!